Witam! Dzisiaj jesteśmy w studio CD Projekt, gdzie powstaje najbardziej wyczekiwana gra tego roku – Wiedźmin 3. Kiedy jeździliśmy po miastach naszą PlayStationową trasą, mówiliście, że właśnie na ten tytuł czekacie najbardziej. Dlatego specjalnie dla Was jesteśmy tutaj dzisiaj i pokażemy Wam kulisy produkcji Wiedźmina 3. Czy się jakoś inspirowaliście polskimi miejscówkami, tworząc tą ogromną mapę? Tak, zdecydowanie. No Man's Land jest jakby najbardziej zbliżony do Polski, to są takie Mazury, z dodatkiem może trochę więcej bagien, ale generalnie inspirowaliśmy się też zdjęciami, filmami i obrazami z Polski. Tak naprawdę jestem najbardziej dumny z tego, jak udało się połączyć grę w otwartym świecie z opowiadaniem fabuły i z filmowością, którą mieliśmy w Wiedźminie II. Ale jak zaczęliśmy robić Wiedźmina III, bałem się, że przy takiej skali świata nam to umknie, że ludzie będą odbiegać na boki, robić sobie kwestie poboczne, robić sobie jakieś aktywności w tym świecie. Cała fabuła idzie płynnie, masz aktywności w otwartym świecie, jest tego mnóstwo, skala jest ogromna, a jednocześnie cały czas czujesz taką płynność i imersję, jaką można znaleźć tak naprawdę w papierowych RPGach, kiedy mi z góry opowiada Ci fabułę i bierzesz w niej udział. I czujesz taką wolność, więc to jest super osiągnięcie. Wild Hunt to jest jakby osobna historia, którą możesz sobie ogarnąć od początku do końca, nie grając w poprzednie części. Dla tych, którzy grali, mamy przygotowane różne smaczki, ale Ty też możesz się ich dowiedzieć z filmów wprowadzających z historii, czyli takiego trochę Previously on Witcher. I tam po prostu opowiadamy Ci historię i równocześnie w trakcie gry one się znowu pojawiają, te animowane sekwencje, które przypominają Ci o tym, co się dzieje, jakie najważniejsze wydarzenia towarzyszyły w poprzednich sesjach gry. Wykorzystaliście jakąś funkcję unikalne DualShocka 4? Oczywiście mamy, wiadomo, wstrząsy w walce, które podbijają wrażenia z samej walki. No tak, to... Mamy światełko w padzie, które działa na dwa sposoby, pokazuje jaki znak masz wybrany i obcinając mieczem można zyskać sloty na runy, które można sobie tam wkładać. No i w zależności od tego, jakie runy włożysz, masz inny kolor świecenia tak jak run na mieczu. No i ten kolor też jest odzwierciedlony na padzie. Wykorzystaliśmy touchpada do skrótów, do najczęściej używanych paneli. Gracze, którzy będą grali na PS4 będą mieli dużo wygodniej, bo najczęściej używana jest mapa, inwentory i dziennik gracza i mogą sobie po prostu, wiesz, przesuwając palcem bardzo szybko tam wejść i no dużo płynniejsze jest grafikiem. Grałam chwileczkę i widziałam, że pojawiają się motywy ludowe i chciałam to zapytać. Krzewicie polską kulturę ludową, dla mnie to jest super. Może coś więcej mi o tym powiedzieć? No oczywiście, że tak. Jesteśmy z Polski i jesteśmy dumni z naszej polskości. Nasi artyści jakby wzorowali się na miejscówkach, które można zobaczyć w Polsce, na naszych pięknych polach, na średniowiecznych zamkach, na wioskach, jeździli, robili zdjęcia. Starali się odwzorować jak najbardziej Polskę, bo tak naprawdę to jest produkt polski, który my eksportujemy na zachód i ludzie tam nie wiedzą, jak wygląda Polska, nie wiedzą, jak wygląda w ogóle Europa Wschodnia, więc to jest dla nich coś nowego i coś interesującego. My jesteśmy dumni z tego, że my możemy pokazać polską roślinność i klimat, który tak naprawdę jest bardzo unikalny dla gier. My dzięki temu, że wykorzystujemy motywy ludowe, jesteśmy w jakiś sposób unikalni. Opowiedz mi coś więcej o tych potworach, jakie tworzyliście, żeby nie były przegięte, ale z drugiej strony, żeby były w klimacie. No tutaj jest ogromny wkład pisarzy i artystów koncepcyjnych. Wymyślaliśmy potwora i zazwyczaj po tym staraliśmy się go jeszcze złamać. Jeszcze zupełnie zrobić z nim coś innego. Żeby nie mieć kolejnego wampira w grze, czy kolejnego gula, tylko żeby zrobić z niego naszego gula i naszego wampira. To wampir. Czy to już 1358? Nie. A, to spierdalać. A oprócz tego wprowadziliśmy kilka różnych potworów właśnie z polskich legend, jak na przykład wiedźmy, które można sobie znaleźć już na koncept artach, czy chyba na screenach jakichś. Naszym priorytetem było to, żeby pokazać Geralta jako zabójcę potworów, a żeby pokazać go jako zabójcę potworów, musieliśmy zrobić dużo unikalnych potworów z różnymi cechami, z różnymi akcjami specjalnymi. Stworzyliśmy cały system polowania na potwory.
I stąd tak naprawdę też się wzięły zmysły wiedźmińskie, bo kolejnym etapem było to, że zastanawialiśmy się, jak doprowadzić do momentu, kiedy ty wiesz, co to za potwór i możesz się przygotować do walki. Dowiadujesz się jakichś strzępów informacji o zleceniodawcy, możesz się z nim targować o pieniądze, tak jak było to w książce opisane. Kiedy wytargujesz sobie te pieniądze, idziesz na miejsce zbrodni, bądź rozmawiasz ze świadkami, oglądasz to miejsce zbrodni i kiedy znajdziesz dostateczną ilość śladów, możesz zorientować się, o jakiego potwora chodzi. I teraz, jeśli wiesz, o jakiego potwora chodzi, możesz wejść sobie do bestiariusza, przeczytać, co to jest za potwór, jakie on ma mocne strony i jakie ma słabe strony. No i teraz, jak się przygotujesz do tej walki odpowiednio, to tego potwora zabijesz, on będzie wyzwaniem, ale będzie dużo łatwiejszy niż jak po prostu pójdziesz tam, żeby z nim walczyć. Ale też go pokonam, jak nie jest. Tak, oczywiście, tylko no, dużo więcej gimnastyki to będzie wymagało i będzie to dużo trudniejsze. Natomiast jakby, żeby stworzyć taki wachlarz tych potworów i żeby każdy z tych polowań na potwory, powiedzmy, był inny, trzeba było stworzyć unikalne potwory, tak? Zastanawialiśmy się, jak te potwory rozróżnić, żeby każdy miał jakieś inne cechy, inne umiejętności, które właśnie będziemy mogli włączać, żeby ten cały system polowań na potwory miał sens. Wiedźminy nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Pytanie z dreszczykiem o sceny erotyczne. Są, bo wiem. Oczywiście. Opowiedz o nich coś więcej. Jesteśmy znani ze scen erotycznych, były w jedynce kontrowersyjne, były w dwójce mniej kontrowersyjne, ale bardziej filmowe. Są i w trójce oczywiście. Poświęciliśmy bardzo czasu na nagranie tych scen. Była informacja w sieci jakiś czas temu, że 16 godzin poświęciliśmy na nagranie wszystkich animacji. No właśnie, to czytałam prawda. tą informację, jestem zachwycona. Tak, ale oczywiście nie znaczy to, że będzie 16 godzin No seksu wiadomo. w grze, tak? No bo wybieraliśmy ujęcia, take'i i jakby chłopaki zrobili wszystko, żeby no, to było coś fajnego. To jest dla dorosłych, a jakby no, częścią dorosłości jest seks również, więc tak samo jest dlatego też w Wiedźminie, tak? My się tego nie wstydzimy. Sceny seksu są fajne, są bardzo zmysłowe. Suspens doprowadzający do seksu jest budowany dużo mocniej niż to było w poprzednich częściach, także w zasadzie te romanse, które są, wynikają w taki sposób naturalny, można powiedzieć, i są bardziej sapkowe niż w poprzednich częściach, więc no to będzie coś fajnego. A czy mają te romanse jakiś wpływ na fabułę, na bohatera? Mają. A widzisz. Nawet na zakończenia, nie będę tutaj spodziewał. A widzisz. No. Moim w zasadzie założeniem takim korowym było to, że my chcemy zrobić grę, która jest przystępna dla wszystkich graczy. Tym bardziej, że wychodzimy na next-genowych platformach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ludzie nie będą wiedzieli, co to jest Wiedźmin, nie będą wiedzieli, jaki setting świata tak naprawdę jest, mogli nie czytać polskiego, więc włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby cały prolog gry zbudować tak, żeby opowiedzieć, kim jest Wiedźmin, czym się zajmuje, kim są jego przyjaciele, jakie są jego motywacje, co w zasadzie robi, po co robi. W tą grę można tak naprawdę wejść, nie znając nic z procesa polskiego czy z poprzednich części gry i każda osoba powinna znaleźć się tam w tej grze tak naprawdę bardzo płynnie i nie czuć żadnych barier ani oporów. Czego innego mogłem się spodziewać po Wiedźminie?